Władaj nam Chryste. W książce Katologika Lek na zarazę Zachodu mówi od lat o zjawisku inflacji słowa, znieprawieniu słowa. To znieprawienie to nie mój termin, mówi o tym chociażby Gustave Thibon, polegającym na tym, że słowo, tak jak inne znaki, w tym pieniądz, poprzez nadużywanie gry na tych słowach, operowanie nimi samymi, przyzwyczajanie ludzi do tego, że słowa sobie, a rzeczywistość sobie, że można się wykręcić od tego, co się powiedziało, słowa tracą wartość. Ulegają inflacji swego rodzaju. Mówiłem też o tym, kto się w tym specjalizuje, jakie czynniki temu sprzyjały. W rozdziale skryptocentryzm. I to, co robi teraz Grzegorz Braun. Czyli notorycznie mówi jedno, potem sobie zaprzecza, znaczy w metodach swojego działania zaprzecza treści swojej wypowiedzi. A nawet nie tyle w metodzie działania, tym działaniem jest działanie słowne, bo słowo to też rodzaj czynu, tak? Tak działa słowami, takich metod używa w swoich wypowiedziach, które przeczą deklarowanej treści. Czego przykładem jest dosłownie w jednym zdaniu potępianie, nie tyle potępianie, co krytykowanie kogoś za dogmatyzm, nawoływanie do obalenia pewników, które nie są umotywowane, umocowane naukowo, by w tym samym momencie dogmatycznie wypowiedzieć, że że nie będzie z pewnymi ludźmi rozmawiał, bo są betonem. Nie podając żadnego argumentu, żadnego dowodu na to, że są betonem, tylko tak dogmatycznie stwierdza. Po tym, jak sam, i to jest kolejny poziom znieprawiania słowa, przyzwyczajania ludzi do tego, że można sobie chlapać i manipulować słowami bez pokrycia, przesuwania ich tolerancji dla tej hipokryzji, dla mijania się słów z rzeczywistością, gdy odmawia rozmowy z kimś, kto ma inne zdanie, kto go skrytykował, dogmatycznie orzekając, że to beton, po tym, jak sam wezwał wszystkich, którzy go potępili do debaty. Przecież to jest takie piętrowe samozaprzeczanie sobie i jeśli pan Grzegorz, tłumaczą go niektórzy, że ma przesuwać okno Overtona, to właśnie przesuwa. Tylko przesuwa okno Overtona w stronę tego talmudyczno-faryzejskiego zadawania klamu rzeczywistości literzą. Zadawania klamu literze, zadawania klamu rzeczywistości narracją, substytutem rzeczywistości, opowieścią, teatrem, znakiem, a raczej znaczącą bez pokrycia wznaczonej. To jest dokładnie to samo, co operowanie na lichwie i na marketingu, który też na tym polega. Na operowaniu narracją o super jakości produktu bez oparcia w tej jakości. Albo inaczej, niezależnie od tej jakości. I takie piętrowe, notoryczne, wręcz wypowiadane jednym tchem samozaprzeczanie sobie, to jest przesuwanie tego progu tolerancji ludzi. Oni już tego nie widzą, oni już są do tego przyzwyczajeni. I Grzegorz Braun, owszem, przesuwa okno, ale w tą złą stronę i przesuwa tolerancję dla tego talmudycznego faryzeizmu, litery, narracji bez pokrycia w rzeczywistości. No i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Wcześniej podawałem już tego przykłady. Przykładem tego samego zjawiska było piękne wykładanie w teorii, czym jest insynuacja, gdy to dotyczyło na przykład doktora Czerniaka, a potem sam insynuował na przykład wobec Kandyby. Niby, i to też jest przykład tego literalizmu, przedkładania litery nad rzeczywistość. Literalnie przecież nie oskarżył tego Kandyby, że jest związany z banderowcami poprzez związki rodzinne, tylko zadał pytanie. No, ale właśnie na tym polega insynuacja, jak mówi Grzegorz Braun, że nie mówi się wprost, ale tak by wszyscy zrozumieli. I ostatnio tego przykład też był w zachowaniu pana Ćwika, który stworzył sugestię obyczajową na temat pana premiera, a potem się wykręcał, że on wcale nie miał tego na myśli. Powtórzył to samo, co zrobił z Mencenem i to samo niestety też niektórzy obrońcy pana Brauna nauczyli się robić i robili wobec tej osoby, z którą pan Braun nie chciał, tak wpadając w hipokryzję, odmówił debaty z nią.
mówiąc, że jest betonem. No, dogmatycznie orzekając, że jest betonem, po tym jak sam ogłosił, że będzie z każdym rozmawiał. A ludzie go tłumaczą, że wcale nie powiedział, że z każdym, że kontekst, że to jak? To Brownowi wolno, a innym nie wolno. To jest poza faryzejskim talmudyzmem. Okazuje się, że ten talmudyzm, to operowanie na literze bez pokrycia w rzeczywistości, jest świetnym narzędziem plemienności, sprzecznej z cywilizacją łacińską, czyli znowu mamy samo zaprzeczenie, bo nie tyle mówi Grzegorz Braun, a później w metodach działania jej zaprzecza, no bo można swojego zawsze wytłumaczyć kontekstem, że miał co innego na myśli, a innych rozliczać literalnie z tego, tak jak tego Pileckiego czy Anny Mandrele, jakoby wchodzić w dyskusje, w których większość ludzi nie może rozstrzygnąć, jakby ich raport był traktatem, specyfikacją technologiczną na temat działania elektryki, jeszcze nie uwzględniając tego, jak się język zmienia na przestrzeni lat. Czyli to prowadzi do hipokryzji, do tego, że wtedy, kiedy nam pasuje, to sobie tak tłumaczymy słowa, jak nam pasuje, żeby kogoś oskarżyć, żeby siebie obronić, ale innym na to nie pozwalamy. Innych tłumaczymy na ich niekorzyść, a siebie na korzyść. Do tego prowadzi przyzwyczajenie ludzi do takiego relatywizmu w operowaniu słowem i odrywania się od realnego znaczenia. Dlatego wczoraj mówiłem, przytoczyłem piosenkę Wracaj, słowo z zatracenia. Synu marnotrawny pierwszego znaczenia Twego Ojca, który sensem do istoty wracaj. Wracaj na szczyt Golgoty. Wracaj, automorderco, swego zaprzeczenia pijany opiewco. Nazwij korzeń, który wieczny jest i trwały. Wracaj, gdzie z martwych wstali. Wracaj, bliźnich pasożycie, w tył odrzucający wyssane już życie, pędząc w nowe. Ty w źródło stałości, wracaj, wracaj miłości, przez małe M. Wracaj, wracaj miłości, wracaj, wracaj do miłości, przez duże M.